Był odcinek o Mitsubishi Ki-51 w kodzie alianckim Sonia. To był numer 4 z 2022 roku wydawnictwa WAG. No i tu mamy jakby bliźniacze opracowanie. Tym razem jest to samolot Tashikawa Ki-36 wydawnictwa WAG w kodzie alianckim IDA. Jest to numer 9 z 2022 roku tego wydawnictwa. Zapraszam na odcinek. Samolot Ki-36 IDA był wykorzystywany głównie jako samolot obserwacyjny podczas II wojny światowej przez armię japońską. Egzemplarz wycinance przedstawia model Ki-36 z 8 Dywizjonu Towarzyszącego stacjonującego w mieście Hokkaido. Model oczywiście opracowany w skali 1:33, stopień trudności 3, w 5-stopniowej skali trudności. Autorzy, jak i poprzedniego opracowania są to Jerzy Janukowicz i Marcin Dworzecki. I oczywiście pierwsza strona przedstawia krótki rys historyczny, dane samolotu, no i opis budowy. Opis budowy tu jest dość obszernie rozpisany po kolei, od początku budowy do końca jest dość obszernie oznaczenie części, jak są oznaczone poszczególne części, na jaką tekturkę naklejać i tak dalej. Model ma bardzo dużo przejrzystych rysunków, rysunki oznaczone numeracją w kolejności budowy od numeru 1 do numeru bodajże 77, czyli 77 rysunków przejrzyście zrobionych, czytelnie. Myślę, że nie sprawi to trudności w czytaniu nawet początkującym modelarzom, aczkolwiek jak tutaj autorzy zalecają, model jest przeznaczony raczej dla średnio zaawansowanych modelarzy. Model w swojej konstrukcji jest dość obszernie rozbudowany o wnętrze kabiny pilota, jak i obserwatora, strzelca, także tu może bardziej to komplikować konstrukcję. No i te rysunki tu właśnie pokazują nam tu całą konstrukcję kabiny, wnętrza, elementy, które należy powklejać. Myślę, że to jest dość czytelne, przejrzyście zrobione i tu raczej średnio zaawansowany modelarz powinien sobie z tym wszystkim poradzić. Rysunki pokazują nam właśnie tu stery, wysokości, kierunku, konstrukcję silnika. Model jest tutaj wyposażony w makietę silnika, także to może sprawić też kłopoty. Konstrukcja podwozia jest taka troszeczkę dziwna, nie mamy tutaj kół pełnych, okrągłych, tylko są takie jakby półkoła do podklejenia pod osłony kół. I cała konstrukcja właśnie tych osłon też jest dość skomplikowana. Żeby to ładnie wyglądało, należy dość dobrze to spasować, wyoblić. 77 rysunków, jak na wstępie wspomniałem, dość dużo i jeszcze dodatkowo jest to opisane jest tekstem dość przejrzystym, czytelnym. Zawartość w ręk nie jest tu duża. Możemy tutaj kupić u wydawcy również wręgi cięte laserowo. Konstrukcja kadłuba jest przestrzenna, także tych wręg nie ma tu dużo. Ta strona zawiera rysunki z elementami do samodzielnego wykonania, tak zwane wzory, głównie z drutu, części podwozia i zdjęcia z modelami dotychczas wydanymi przez wydawcę, nazwanymi modele dla początkujących. Na 4 arkuszach zostały rozmieszczone części modelu, czyli kadłub, skrzydła, wnętrze kabiny rozrysowane. I tu właśnie jest strona z częściami kabiny, wnętrza kabiny pilota, obserwatora, strzelca. Też na tej stronie są części silnika. Druk bardzo ładny, nic nie jest poprzesuwane, kolorystycznie bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo jeszcze
kolory z częściami zapasowymi, to są części właśnie silnika. Strona z częściami skrzydeł, owiewka kabiny. Dodam, że możemy tu zakupić przeźroczystą owiewkę kabiny u producenta, u wydawcy. No i tu skrzydła właśnie mają wycięte lotki. Lotki są do klejenia, podobnie jak elementy sterów kierunku, sterów wysokości. To są też oddzielne elementy, które nam tu uatrakcyjniają wygląd modelu. Kolorystyka, sam druk bardzo ładny. Podobają mi się tutaj szczególnie nity. Tu mamy jeszcze też elementy silnika, śmigła, ta część to jest część środkowa skrzydła. Tu zrobiłem właśnie zbliżenie na wygląd nitów, elementów takich wizjerów, które tutaj też są na druku. Bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo jest tak troszeczkę podstarzane, jakieś zabrudzenia między podziałami blach. Jak wspomniałem wcześniej, skrzydła właśnie nie mają lotek nadrukowanych. Lotki są osobnym elementem, które trzeba odpowiednio uformować, zjagnąć i wkleić w skrzydło. Jest to dodatkowym takim utrudnieniem, elementem. Tu jest właśnie do wycięcia reflektor, który też należy wkleić, jest osobnym elementem. Część łącząca skrzydła, a centropłata. Tu postarałem się zbliżyć właśnie jeszcze raz na te podziały blach. Myślę, że to dość dobrze tutaj pokazuje odwzorowanie tych nitów. Jest to naprawdę fajnie widoczny taki druk, troszeczkę pokazujący te nity jakby w rzucie 3D, w czymś takim. Nie są to kropeczki, tylko wizualnie fajnie odwzorowane nity. Tu na tym elemencie właśnie bardzo fajnie to widać, jakieś zabrudzenia, postarzenie tego elementu takie, no naprawdę robi to fajne wrażenie. Może tutaj na zdjęciach tego tak bardzo nie widać, ale naprawdę w rzeczywistości wycinance jest to bardzo fajny. No fajnie wydrukowany jest to, trzeba przyznać, bardzo dobrze oddane to jest. O, tu jeszcze raz zrobiłem zbliżenie na takie elementy wizjerów. Są nity, śruby jakieś grubsze, bardziej uwidocznione. To jest element osłony kół. Bardzo trudny element do wykonania, dość mocno do wyoblenia, do spasowania, żeby nie było widać tych ząbków. Trzeba tu bardzo precyzyjnie to wszystko wykonać, cięcia, klejenia, wyoblenie, żeby to ładnie wyglądało. Elementy silnika na zbliżeniu, cylindrów, też dość skomplikowane elementy do wyoblenia, do jakiegoś tutaj jeszcze waloryzacji przez modelarza. Także bardzo dużo takich drobnych elementów. Ostatnia strona wycinanki, tłumaczenie angielskie, tu zdjęcie poprzedniego wydania, czyli KI 51, opracowanych przez tych samych autorów. I ostatnia strona, czyli okładka, strona tylna okładki, bez nadruku tytułów jako zdjęcie. Model bardzo ładnie opracowany, jak i poprzedni model tych samych autorów, czyli KI 51. Dodam na końcu filmu, będzie zakładeczka, odnośnik do mojego poprzedniego filmu na temat KI 51. Także jeżeli kogoś interesuje tematyka japońska, polecam. Bardzo fajna kolekcja tych dwóch modeli, podobne malowanie, podobna tematyka. Dziękuję za uwagę i do widzenia, do następnego odcinka.